Hololololololololo. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Mam nadzieję, że dzisiejszy film zakończy w końcu tą wojnę między holosexual a firmami kosmetycznymi, które twierdzą, że produkują rozświetlacze holo, które wcale nie są holo. Ostatnio, będąc w Stanach, odkryłam produkt z Milk, który o dziwo wcale nie nazywa się holo, ale moim zdaniem może być właśnie pierwszym rozświetlaczem naprawdę holo. Hololololololololo. Oby. W każdym razie dzisiaj przetestuję zarówno na surowej skórze, jak i na skórze z makijażem, jak wygląda ten rozświetlacz i czy rzeczywiście można go nazwać holo. Tak wygląda opakowanie tego rozświetlacza. Jest z firmy Milk. Jeżeli jej nie znacie, to możliwe, że to jest dlatego, że akurat u nas w Polsce jej nie ma, a przynajmniej ja jej nie widziałam. Widziałam ją w Stanach. Pewnie jest też w jakichś innych krajach, natomiast kupiłam w Stanach. I tak, pierwsze co, to przepraszam, nie zwracajcie uwagi na moje połamane paznokcie, dlatego że jak byłam w Maroku, to mi się połamały i jeszcze nie zdążyłam ich naprawić, okej? Dziękuję. Nie zwracając uwagi na moje paznokcie, tak wygląda opakowanie i teraz trzeba je otworzyć. Chyć tu. I w środku mamy kolejne opakowanie. To już jest akurat produkt, którego będziemy używać. Tamto opakowanie było tylko do zabezpieczenia. I tutaj jeżeli chodzi o kolor tego rozświetlacza, to nazywa się Techno. I to jest coś, co mnie bardzo zdziwiło, dlatego że żadna rzecz w tym rozświetlaczu nie sugeruje, że jest to holo, co jest ciekawe, bo zwykle firmy nazywają coś holo i wcale to nie jest holo, a tutaj mam wrażenie, że będzie na odwrót. Więc tak wygląda opakowanie, mam nadzieję, że już się napatrzyliście. Jest to w formie sticka wykręcanego, więc tutaj się otwiera i wykręca się z dołu, jak widzicie. Tak to działa. I produktu jest naprawdę dużo. Nie wiem, ile tu może być gramów, ale jest to naprawdę kolosalny rozświetlacz. Trochę przyciemniłam, żebyście mogli lepiej zobaczyć kolor. Ogólnie z zewnątrz w ogóle nie wygląda jakoś bardzo ambitnie. Po prostu widać, że w środku są błyszczące drobinki. Natomiast zrobiłam sobie swatch w Sephorze i powiem wam, że mnie zaskoczył. Dlatego, że widziałam w nim wszystkie kolory tęczy. Czyli to, co właśnie jest holo. Holo to znaczy wszystkie odcienie, które mienią się ze sobą. Widzieliście już, jak to wygląda w opakowaniu i na pewno zauważyliście, że nie wygląda to jakoś mega showowo i mega obiecująco, ale pomyślałam sobie, że przetestuję to w dwóch różnych warunkach. Podzielę sobie twarz na pół i nałożę ten produkt na taką skórę bez makijażu, czyli po prostu zobaczymy, jak to wygląda na zwykłej skórze, bez niczego, a na drugiej stronie nałożę normalnie podkład, korektor, puder, konturowanie i tak dalej, żeby zobaczyć, czy to w ogóle się trzyma na makijażu i jak to wygląda na makijażu. Więc do dzieła! Czas zacząć test. Teraz bardzo szybko pomaluję sobie jedną połowę twarzy. Podkład w brwi. Co ja zrobiłam? Właśnie tak to jest. Chcecie się bardzo szybko umalować? I tak właśnie jest. Konturowanie sobie zrobię na dwóch stronach, bo i tak rozświetlacz będzie wyżej. Chociaż policzek wyglądał podobnie. Okej, wydaje mi się, że taki makijaż wystarczy. Nie potrzebuję sobie malować oka, żeby sprawdzić, jak wygląda rozświetlacz. Natomiast pomalowałam sobie brew, nie wiecie czemu. Stwierdziłam, że tak może będzie lepiej, tak wiecie, bardziej wyraźnie. Więc jak widzieliście, na tą stronę nałożyłam sobie tylko bronzer, a tutaj jest normalnie podkład, korektor, konturowanie i róż. Więc zabierzmy się do roboty. Stick. Od razu widzę, że on jest taki bardzo kremowy, więc zastanawiam się, jak w ogóle będzie się zachowywał na podkładzie. Natomiast najpierw przetestuję stronę łysą, stronę gołą. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, bo ja trochę nie. Więc przesunę sobie lusterko, żebym dobrze widziała ten efekt. Uwaga.
Na pewno widać, że jest tu bardzo dużo brokatu, ale mam nadzieję, że też to widzicie. Nie zwracajcie uwagi na moje paznokcie? Dziękuję. Oprócz właśnie różowego i fioletowego błysku widać też pojedyncze drobinki, które mienią się na zielono i na złoto. Jest też trochę niebieskiego, więc moim zdaniem jest to błysk, który można zaliczyć do holo. Przypatrzcie się dobrze. Wezmę sobie jeszcze trochę na palec i nałożę podłóg brwiowy. Faktem jest, że przeważają tutaj fioletowe, różowe i można powiedzieć niebieskie drobinki, czyli takie rzeczywiście trochę unicorn, ale nie zmienia to faktu, że widać tutaj też błyski innych kolorów, czyli na przykład zieleni i złota, tak jak zwykle ich nie ma w holo rozświetlaczach. Więc na tej stronie, moim zdaniem, to wygląda naprawdę dobrze, ale czuję pod palcem, że jest to bardzo taki tłusty, kremowy, balsamowy rozświetlacz, bo po prostu mi tutaj palec jeździ właśnie jakbym nałożyła trochę wazeliny, trochę kremu, więc zobaczmy, jak to się zachowa na podkładzie. Może teraz nie będę przejeżdżać prosto z opakowania, ale nałożę sobie najpierw na palec i spróbuję wklepać. Przez to, że zawiera w sobie brokat, to nie powinno mieć dla niego różnicy, czy się wklepuje, czy się przejeżdża, dlatego że to nie jest perła, która powinna być jak gdyby wtarta. I teraz dodam sobie go jeszcze trochę na środek nosa i na łóżku widyna. To, co od razu widać, to to, że przede wszystkim jest to brokatowy rozświetlacz, czyli nie jest to taka gładka tafla, tylko poszczególne drobinki brokatu odbijają różne kolory. Z tej strony mam wrażenie, że rozświetlacz jest bardziej widoczny i te wszystkie kolory są też bardziej widoczne, a z tej strony mam wrażenie, tak jakby zmieszał się trochę z podkładem, bo nawet jak nakładałam palcem, to widziałam, że na palcu mam pomieszany podkład z rozświetlaczem, dlatego że on jest tak, nie wiem, tłusty, kremowy, że rozpuszcza jakby podkład. Więc na przykład jeżeli macie bardzo problematyczną cerę, to jestem pewna, że odsłoni Wam wszystkie niedoskonałości. To na pewno. Ale właśnie mam wrażenie, że tutaj ten efekt jest delikatniejszy, że właśnie tak bardziej się miesza z podkładem, a tutaj na gołej skórze jest mocniejszy. Na pewno nie wszystkim może odpowiadać to, że właśnie są to drobinki brokatu, a nie tafla. Natomiast moim zdaniem to i tak jest bardzo dobry efekt, przez to, że rzeczywiście zawiera w sobie z 5 różnych kolorów, bo jest różowy, fioletowy, niebieski, zielony i złoty. Nawet trafiłam. Więc 5 różnych kolorów, które moim zdaniem już można nazwać holo. Czyli jest to jak na razie jedyny rozświetlacz, który ja bym mogła nazwać holo i nawet mimo tego, że jest brokatowy, to moim zdaniem i tak dla holosexual jest to święty gral. Jeszcze teraz mi się przypomniało, że nie zapudrowałam tego wszystkiego. Może się okazać, że po zapudrowaniu on jeszcze bardziej straci na swojej mocy. Albo może się okazać, że właśnie wcale nie traci. Wezmę puder z Too Faced Born This Way i zacznę zapudrowywać tą stronę. Szczerze mówiąc, w ogóle boję się dotknąć pudrem tego, dlatego że pod palcem czułam, jak bardzo to jest tłuste. Hopsa, hopsa, hopsa. Po prostu sobie na pewno zatłuszczę cały puszek, ale dla dobra eksperymentu, dla dobra nauki, czego się nie robi. I teraz chyba już widać różnicę. Tutaj na pewno ten błysk jest taki bardziej mokry. Może właśnie to, że on jest tłusty i kremowy, dodaje przy okazji takiego, wiecie, mocnego błysku. A z tej strony tutaj mamy teraz taki, właśnie widać głównie brokat tak naprawdę i szczerze mówiąc, zniknęła większość różu i fioletu i teraz odbijają się głównie takie zielonkawo-złote drobinki. Oba efekty są naprawdę ładne, ale ten jest taki bardziej, wiecie, mocny w twarz, a ten jest zdecydowanie bardziej delikatny, natomiast tak czy siak mieni się różnymi kolorami. Natomiast wiadomo, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, więc koniecznie, błagam, koniecznie napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym rozświetlaczu. Czy waszym zdaniem jest holo, czy nie jest holo? Podejmijcie decyzję i napiszcie w komentarzu, czy Milk, rozświetlacz w kolorze techno, jest świętym gralem dla holosexual? Czekam na wasze odpowiedzi. Zastanawiam się, czy spoko by to wyglądało na ustach. Chyba niezbyt. Natomiast może na jakąś pomadkę.
Kto wie, ale jestem holo. W każdym razie dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną w trakcie tego testu i pamiętajcie, że widzimy się jak zwykle w następny piątek na tym kanale i w następną środę na kanale Vlog. A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, co jest po prostu karygodne, to kliknijcie tutaj na górze i subskrybujcie. Dzięki. Pa, pa.